Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. No i zacznijmy może od tego, że wyszyłam sobie konia. Pierwszy tydzień kwietnia za mną, albo raczej pierwsza niedziela kwietnia za mną. Mówiąc tydzień, mam na myśli pierwszy tydzień wyzwania rocznego, bo wyszyłam już to, co miałam zaplanowane właśnie na ten moment. Udało mi się to zrobić jednego dnia, więc ja jestem bardzo zadowolona po tym takim niezbyt sprzyjającym czasie w marcu. Jakoś tak się zniechęciłam, ale jednak te siły wróciły. Wyszyłam wszystko jednego dnia i o dziwo, nawet miałam ochotę dzisiaj wyszywać i bardzo mnie to zdziwiło, bo jednego dnia bardzo lubię wyszywać tego konia, a drugiego dnia jestem na niego tak wściekła, że nie jestem w stanie postawić ani jednego krzyżyka. Więc to jest taki roller coaster. Ale jestem coraz bliżej i bardzo się cieszę, bo już naprawdę z całego serca chciałabym się pozbyć tego konia, a moja babcia z całego serca chciałaby sobie go już przywłaszczyć. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że od dłuższego czasu wyszywam tego konia zwykłymi igłami. Jak może pamiętacie, albo i nie, ja wybierając len, albo raczej babcia wybierając mi len, tak powinnam powiedzieć, zdecydowałam, że skoro mam len, no to musi być igła z kulką. No i kupiłam sobie te igły z kulką, kupiłam dwie, potem dokupiłam jeszcze dwie, no i te dwie sobie schowałam, a te pozostałe dwie gdzieś tutaj się walały i nimi sobie wyszywałam. Tutaj mam moje pudełeczko, no i ja sięgając sobie tutaj, zazwyczaj sięgałam mając już tutaj w tych dwóch palcach igłę, albo raczej w trzech, podwadzałam sobie tutaj i wyciągałam. No i ja byłam już po prostu tak zmęczona, że ta igła mi gdzieś tu wpadła. Zaczęłam grzebać, w ogóle wpadła mi tu. Mówię, dobra, biorę drugą igłę. Wzięłam drugą, wyciągam, znowu mi ta igła wpadła tu. No i te dwie igły są tutaj w tym koszyczku, tylko że ja ich nie mogę znaleźć, więc teraz wyszywam normalnymi igłami. No i teraz pytanie. Czy ja widzę różnicę w wyglądzie krzyżyków, kiedy wyszywałam igłą z kulką, a kiedy wyszywałam zwykłą igłą? Szczerze nie widzę żadnej, ale to żadnej różnicy. Do tej pory wydawało mi się, że kiedy wyszywam tą igłą z kulką, to ten len się trochę bardziej prostuje i być może to jest właśnie taka różnica, że kiedy wbijamy igłę z kulką, to ta kulka troszeczkę rozszerza te dziurki i te nitki tak nie przechodzą przez te nici osnowy tak jakby to powiedzieć. Po prostu przechodzą tak luźniej, jak ta kulka trochę rozepchnie, ale finalny wygląd krzyżyków, no średnio widzę różnicę. Może minimalnie te krzyżyki są równiejsze, kiedy wyszywałam z kulką, ale myślę, że tak jako tako nie widać różnicy. Największy właśnie problem tego konia jest taki, że bardzo przy nim męczą się oczy. Ja w ogóle wysiadam, zrobię 300-400 krzyżyków i moje oczy są tak zmęczone, że ja muszę sobie zrobić przerwę i na żadnym projekcie nie mam tak jak na tym. Na żadnym projekcie te oczy mi się tak nie męczą jak tutaj. Właśnie przez ten len, przez kolor tego lnu. No jest jak jest. Ja już po prostu tyle razy narzekałam na ten len, że już stwierdziłam, że dobra, poddaję się, po prostu nie będę Was już zanudzać tym lnem i w kółko mówić jedno i to samo, ale no po prostu się nie da. Nienawidzę tego lnu, nigdy więcej lnu. Mam nadzieję, że moja babcia będzie z tego zadowolona. Mam nadzieję, że ma satysfakcję z tego, że ja się tak bardzo męczę nad tym obrazkiem. No ale to chyba tyle, co Wam miałam na ten temat powiedzieć.
Chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat paznokci. Ja do tej pory robiłam sobie paznokcie u mojej cioci. Natomiast kiedy podjęłam decyzję, że przeprowadzamy się, to logicznym było, że nie będę mogła sobie na te paznokcie tak regularnie przyjeżdżać. Więc doszłam do wniosku, że będę sobie robiła sama. Ale ja jestem po prostu czarną masą, jeśli chodzi o paznokcie. Postawiłam na tytany. Z uwagi na to, że ja mam bardzo problematyczną płytkę paznokcia, mam bardzo tłustą płytkę, mi się odkleja wszystko, jedynie primer kwasowy ratuje sytuację, ale też nie zawsze i nie każdy. Więc postawiłam na tytany, które trzymają się u mnie super. Miałam je miesiąc i kciuk mi się tylko podpowietrzył, a reszta, nawet większość w ogóle spiłowałam, ale jeszcze nie do końca. To będą moje drugie tytany w życiu i one będą przebrzydkie. Poprzednio, jak zrobiłam paznokcie, to musiałam jechać do cioci na ratunek, bo wyglądały tak źle. Trzymajcie kciuki, żeby chociaż tym razem było dobrze. Spiłowałam te pazury, tak jak już mówię, prawie. Nie umiem sobie sama wyciąć skórek, nie umiem nic praktycznie robić, więc żeby to chociaż ładnie wyglądało. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam już brzydkie światło, ale chciałam Wam pokazać te paznokcie. Proszę o wyrozumiałość, bo to są moje drugie tytany w życiu, jakie sobie zrobiłam sama. Dobrze to nie jest, aczkolwiek jakoś tam jest. Uczę się, nie mam frezarki, w sensie mam, ale w nowym mieszkaniu. W Polsce jej nie mam. Nie mam takiego do wycinania skórek, więc te skórki tylko sobie odepchnęłam i one są brzydkie, nieodcięte. Pokażę Wam teraz tą gorszą rękę. Tą rękę robiłam lewą. Jeżeli chodzi o budowę, to pozostawmy to bez komentarza. Może nie ma jakiejś dużej tragedii. Nie ma dużej tragedii, ale myślę, że mogłoby być lepiej. To są moje drugie paznokcie, więc jakby nie wyglądają jak po wyjściu z salonu, ale skórki przynajmniej nie są jakoś bardzo pozalewane. Przynajmniej nie tak jak te pierwsze, bo te pierwsze to w ogóle były tragiczne. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że już jutro przyjeżdża do Polski mój mąż, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Ta rozłąka jest najgorsza, a jeszcze gorszy jest ten ostatni tydzień, bo kiedy już wiem, że po prostu on ma przyjechać, to ja po prostu odliczam dni, nie mogę się na niczym skupić. Najchętniej to bym w ogóle zasnęła i obudziła się w dzień przyjazdu, bo to jest dla mnie takie męczące. Jeszcze jak mój mąż jechał na przykład na 2,5 miesiąca. To jeszcze jako tako, bo jakoś się nie zwracało na to uwagi. Nadia. Ale kiedy jedzie gdzieś tam na miesiąc, to powiem Wam, że jest naprawdę ciężko. Będziemy teraz razem przez święta, a później już się przeprowadzamy, więc już teraz będzie po prostu lepiej. Jeśli chodzi o mozaikę diamentową, to przed moją przeprowadzką chciałabym skończyć jak najwięcej to możliwe. Na pewno chciałabym skończyć ten obrazek, który teraz widzicie, te rybki. One są po prostu jako pierwsze do skończenia. I chciałabym nadrobić to, co mam, tak żeby jechać z czystym sumieniem i nie musieć myśleć, że niektóre sprawy jeszcze nie są domknięte. Podobne myślenie mam co do haftu krzyżykowego. Też chciałabym skończyć jak najwięcej, zrobić jak najwięcej, nadrobić, bo też niestety nie będę mogła zabrać ze sobą wszystkich zestawów, które mam. Także teraz będę pracowała na pełnej petardzie. I jak to usłyszałam właśnie, usłyszałam raz takie stwierdzenie i akurat mi się przypomniało, więc tak, będę pracowała na pełnej petardzie, żeby zrobić jak najwięcej przed wyjazdem. Powiem Wam szczerze, że naprawdę strasznie zaczyna mnie irytować ten zestaw, dlatego że w nim się nie da wyklejać równo. Zobaczcie, jakie tutaj są prześwity między tymi diamentami. I jak ja bym to nie prostowała, to te prześwity tutaj są, bo jest po prostu za luźno między tymi diamentami. Zobaczcie w ogóle z bliska, jak to wygląda.
cały czas jest coś źle. Gdzie bym nie poprawiła, to będzie luz. I nie da się tego poprzesuwać. No to jest jakaś, zobaczcie, to jest jakaś paranoja tutaj. Dla porównania pokażę Wam tutaj ten drugi zestaw z Oraloa. No i zobaczcie, no tutaj da się wykleić równo. Nie ma żadnych prześwitów. Jeden diamencik obok drugiego. Wszystko wygląda pięknie, profesjonalnie. A tutaj zobaczcie. I to jest między innymi jedna z rzeczy, która różni te dwa zestawy. Tamten jest tak pięknie skomponowany, że naprawdę wszystko jest idealnie, dosłownie jeden obok drugiego diamencika, a tutaj między tymi diamentami są luzy. I ja bym musiała naprawdę nie wiadomo jak mocno przesunąć wszystko do środka, żeby te diamenciki się tutaj spotkały. Ja naprawdę jestem w stanie zrozumieć bardzo wiele, ale to, że jednego dnia jest 17 stopni, a drugiego dnia po prostu spadł śnieg, to mnie już po prostu przytłacza. Po prostu. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest wiewiórka na drzewie. Haha, może się przyjrzycie i zobaczycie. U mnie na podwórku jest mnóstwo wiewiórek, przez to, że mieszkam na wprost parku. Wiewiórka zniknęła. Dzisiaj rano spadło tyle śniegu, że ja byłam w szoku, jak rano wstałam i wyjrzałam przez okno. Naprawdę, to już jest tak uciążliwe, że jednego dnia jest gorąco, wychodzi się na dwór w bluzie, zero wiatru, a drugiego dnia? Co? Śnieg. Wiewiórka jest na ziemi. Ojejku. Ja bardzo lubię podchodzić do okna i obserwować wiewiórki, które tak w tom i z powrotem sobie biegają u mnie po podwórku. Jeszcze jak jest jesień, to tych wiewiórek jest tak dużo. O, biega sobie tam. To tych wiewiórek jest tak dużo, że po prostu w każdą stronę sobie jakaś skacze. Naszło mnie dzisiaj na babeczki waniliowe z nutellą i z posypką taką czekoladową. Ja uwielbiam piec cokolwiek. Po prostu uwielbiam bardzo piec, a babeczki to już w ogóle. To już dzisiaj, słuchajcie, moja rodzinka wraca na święta. Już się nie mogę naprawdę doczekać. I powiem Wam, że w końcu przeczytałam ostatnią część tej książki, trzecią już. W marcu przeczytałam 2 książki, teraz przeczytałam jedną, a mamy dopiero 4. dzień miesiąca. Dobry wynik! Więc przeczytałam, siedziałam dzisiaj do 2 w nocy i czytałam tę książkę. I powiem Wam, że władały mną takie emocje. Ja nie sądziłam, że w ogóle dam radę przeczytać tę książkę do końca, dlatego że ja jestem bardzo wyczulona na zdrady, co już Wam kiedyś mówiłam. I ja po prostu tego psychicznie nie jestem w stanie unieść. I ja czytając tę książkę cały czas, jak ta... Chyba nie muszę mówić, o czym jest ta książka. Jak główna bohaterka Laura po prostu sobie latała Massimo, Nacho, a jednak Massimo, a nie, a może jednak Nacho. I tak wiecie, jedna noc z tym, druga noc z tym i ja takie, kurde, no wybierz kogoś! I wybrała, nie powiem Wam kogo wybrała, ale wybrała mądrze. I jak ja przeczytałam koniec, to ja takie, jest! W końcu jakaś książka się skończyła tak, jak ja bym tego chciała. Więc jestem przeszczęśliwa, że przeczytałam. Naprawdę powiem Wam, że polecam. Ta książka to już w ogóle mnie z butów wywaliła. Ta ostatnia część, super, naprawdę super. Myślałam, że nie dotrwam do końca, ale dotrwałam i bardzo się z tego cieszę, bo końcówka jest lepsza niż lepsza. Naprawdę. Powiem Wam, że tak się zirytowałam, jak chyba jeszcze nigdy. Pomyliłam sobie kolory przy wyszywaniu, bo miałam tutaj 2 pakieciki. Te kolory mi się niedawno skończyły, no i po prostu leżały sobie tutaj, żebym zaznaczyła sobie w zeszycie, że wzięłam z zapasów nowe, żeby mi się wszystko zgadzało. Więc miałam tutaj te 2 pakieciki. I ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że zamiast tym wyszyłam tym. I to wyszyłam 300 krzyżyków złym kolorem. Pół krzyżyków. Tutaj ta zieleń. I jejku, ja nawet nie wiem, które ja mam w zasadzie teraz próć. Tutaj mi się... O. No ja nawet... Nie, no to jest jakaś kaszana totalna.
I ja się zastanawiam, czy w ogóle to pruć, no bo no tutaj trochę zielonego, tutaj by było dużo zielonego, tu też jest jakiś ten zielony, no... A może to tak zostawić, po prostu dalej wyszywać tym ciemniejszym, może to będzie ładnie wyglądało. Teraz nie wiem zupełnie, co mam robić. No kurde, nie spodziewałam się tego po sobie.